I jesteśmy, Narodowy Park Nairobi i stąd będzie cała trzecia część filmu, także zapraszam Was serdecznie. Póki co musimy odstać swoje w kolejce. Kolejka jest długa, ale myślę, że jakieś 20 do 30 minut i wjeżdżamy do środka. Ja już ze środka naszego diligensu, później Wam pokażę, jak auto wygląda z zewnątrz. Jeżeli chodzi o Park Narodowy... O, czekajcie, bo jest hopa. Trzeba się trzymać. I jeżeli chodzi o Park Narodowy Nairobi, to został on założony w 1946 roku. Jest to pierwszy park, jaki powstał w Kenii, a zarazem jest to też najmniejszy, prawdopodobnie najmniejszy park w całej Afryce, ponieważ jego powierzchnia wynosi tylko 118, albo aż. Tak naprawdę zwierzęta sobie biegają wolne po całej okolicy. 118 km². Wcześniej na terenie parku był południowy rezerwat zwierząt. Już tu jakieś pierwsze ptaszki. To, co jest ciekawe, park jest położony zaledwie 8 km od centrum Nairobi. I see. No, mój przewodnik Junior powiedział, że w tym jeziorze są hipopotamy, no ale niestety póki co gdzieś jeszcze sobie, kolokwialnie mówiąc, kimają. Hipopotamy przeważnie w ciągu dnia siedzą sobie w wodzie albo właśnie w błocie, dlatego że mają bardzo wrażliwą skórę i zazwyczaj kiedy wychodzą, to wychodzą nocą. O, zbliża się do nas. Tutaj mamy pana Buffalo, który sobie spożywa śniadanie, ale że przyjechało kilku turystów, no to już się trochę chyba zaniepokoi. Piękny widok. Obszar parku nie jest ogrodzony, z wyjątkiem właśnie tylko tej granicy z miastem i z ośrodkiem przemysłowym. Także zwierzęta praktycznie po całej okolicy chodzą sobie swobodnie. Obszar parku zajmuje głównie sawanna z akacjowym buszem, ale nie brakuje też terenów bagnistych, porośniętych gęstym lasem. Postaram się Wam wszystko pokazać, no albo to, co będzie możliwe, no ale póki co jest naprawdę pięknie. Zobaczyć na żywo dzikie zwierzęta. No super przeżycie, polecam każdemu. Jak tu będziecie, to na pewno musicie zobaczyć Park Narodowy Nairobi. Jest oczywiście i wiele innych parków, no ale no ja tym razem odwiedzę tylko Narodowy Park Nairobi. Tam mamy, za chwilę Wam pokażę na przebiciu z drugiego aparatu, odpoczywającą sobie, może po śniadaniu, nie wiem, lwicę. A tutaj, moi drodzy, zobaczcie, jest król. A tam jest lwica z małymi. Tam mamy strusia, słuchajcie, a w języku Swahili to jest buni. I od razu mogę Wam powiedzieć, że ten struś to jest chłopak, bo jest biało-czarny, a jeżeli byłaby dziewczynka struś, to byłaby szaro-biała. Tak mi powiedział właśnie przed chwilą Junior, przewodnik. A on się zna na tym biznesie, 10 lat w nim siedzi. I taka ciekawostka, w roku 2019 wprowadzono tutaj w parku karę śmierci za kłusownictwo. Tutaj mamy jakże piękną gazelę. Powiem Wam, że dzisiaj akurat jest pogoda idealna na zwiedzanie parku, ponieważ nie ma słońca, nie jest gorąco i zwierzęta nie chowają się gdzieś właśnie w tym akacjowym buszu, tylko sobie swobodnie chodzą, tak jak to widzicie na przebitkach. Idealnie. Czasem trzeba się przeprawić też przez
taki mostek. No i do parku generalnie wjeżdżamy samochodem 4x4. Tutaj samochód, chyba nawet nie wpuszczają samochodów z napędem na jedną oś, ponieważ dużo jest takich miejsc, no jak te przed chwilą. No ale też jakieś błotniste tereny, jakieś wysokie kolejny i tak dalej, więc tylko 4x4. A tu mamy babuny. To jest nasz Diligence, piękna Toyota, żeby was tylko nie zmylił ten widok. Samochód jest przerobiony, ma napęd 4x4, to jest Junior. Yes. Very good guy. He knows probably everything about the National Nairobi Park. Samochodem wszędzie wjedziemy i zewsząd wyjedziemy. Także ruszamy dalej. Park możecie zwiedzać albo na własną rękę, wynajętym wcześniej autem, z tym, że pamiętajcie, musi być z napędem na obie osie, albo możecie skorzystać na przykład z usług jakiegoś biura lokalnego tutaj w Nairobi. Tych biur jest mnóstwo, kilkadziesiąt chyba, ale wcześniej też warto sprawdzić opinie na temat tego biura, ile tych opinii jest i tak dalej. Ja akurat dobrze trafiłem, bo hotel, w którym się zatrzymałem, to też prowadzi taką inną, drugą działalność. Właśnie organizują wycieczki po różnych parkach, nie tylko do Parku Narodowego Nairobi, ale też do wielu innych w Kenii. Więc mają ogromne doświadczenie, zresztą tak jak już wam wcześniej mówiłem, Junior mi tutaj opowiada o różnych zwierzętach, jak rozpoznać, czy to jest samiec, czy samica i tak dalej, więc to była akurat dobra opcja, żeby wziąć wycieczkę właśnie z hotelu, w którym się zatrzymałem, z tego biura, tak? Więc tak to wygląda. No i sobie przemierzamy teraz właśnie Park Nairobi w poszukiwaniu kolejnych zwierząt. Generalnie póki co najwięcej było żyraf. A tam w tle możecie zobaczyć, jak sobie właśnie wypoczywa, wygrzewa się na słoneczku król. I my sobie przemierzamy dalej przez park, teraz w poszukiwaniu, a no właśnie, zeber czy zebr? Okej, niech będzie w poszukiwaniu zebry, a może będzie ich kilka. Chcieliśmy jechać najpierw zobaczyć zebry, ale drogę nam zagrodziły, może nie zagrodziły, zobaczymy, nosorożce, słuchajcie, ale wielkie. Okej, Junior mówi, że one są danger, czyli musimy uważać. Wow, zobaczcie na to. Coś pięknego. Udajemy się właśnie tam w kierunku jeziora. Droga tutaj jest no, dość wymagająca, kamienista, ale te kamienie są tutaj specjalnie tak ułożone, wyrzucone, ponieważ w czasie opadów po prostu dają one przyczepność i bez problemu można wjechać tam na górę. A tutaj mamy małego krokodylka, który się wygrzewa na słoneczku, natomiast tam prawdopodobnie to są jego rodzice. Park jest czynny codziennie od godziny 6 rano do zmierzchu.
tak, bilet wstępu kosztuje do parku $44 dla osoby dorosłej, $22 dla dzieci i studentów. Jeśli byście chcieli na własną rękę zwiedzać park, to polecam Wam zarezerwować, kupić sobie bilet wcześniej online. Swoje w kolejce i tak trzeba odstać, natomiast kiedy dojedziecie do bramy wjazdowej parku, to nie stracicie czasu na kupno biletu u strażnika, tylko od razu sobie wjeżdżacie do parku. No i pomimo tego, że park ma tylko 118 km² powierzchni, to naprawdę wydaje się, no i jest, jak dla mnie przynajmniej, przeogromny. Jak dla mnie niesamowite przeżycie. No i to, co ja bym mógł Wam polecić i doradzić, to jednak wykupić sobie wycieczkę w jakimś biurze, bo wtedy jedziemy właśnie takim autem z otwartym dachem. Spokojnie sobie możemy stanąć, podziwiać te majestatyczne krajobrazy Parku Narodowego Nairobi, swobodnie robić zdjęcia, kamerować, więc zdecydowanie, jak dla mnie, to jest lepsza opcja. I taką polecam. W parku możemy jeszcze zobaczyć lampardy i gepardy, no ale dzisiaj niestety nie było nam dane, ale i tak ogromnie się cieszę, no bo zobaczyłem króla. To było najważniejsze. To był cel wizyty w parku, zobaczyć króla. I zapytałem Juniora, czy tutaj w parku doszło kiedyś do jakiegoś incydentu, aby zwierzę zaatakowało turystę zwiedzającego. Natomiast nie doszło do żadnego takiego incydentu, ale w miejscowości Naivasha, o której wspominałem w poprzedniej części filmu, bo tam akurat drugi dzień rajdu się rozgrywał, znaczy w okolicach jeziora Naivasha. No i właśnie w jeziorze Naivasha jest dużo hipopotamów. I tam doszło kiedyś do incydentu, że hipopotam zaatakował chińskiego turystę, który podszedł zbyt blisko do hipopotama, a ten go zaatakował, więc trzeba być ostrożnym, no ale przede wszystkim trzeba myśleć.